Z drugiego listu do Tymoteusza. Dziękuję Bogu, któremu służę, jak moi przodkowie, z czystym sumieniem, gdy nieustannie Cię wspominam w moich modlitwach w nocy i we dnie. Pragnę Cię zobaczyć, pomnę na Twoje łzy, by napełniła mnie radość na wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w Tobie. Ona to zamieszkała najpierw w Twej babce Lois i w Twej matce Eunice, a pewien jestem, że mieszka i w Tobie. Święty Paweł, który tęskni za Tymoteuszem, który pragnie go zobaczyć, pragnie doświadczyć mocy płynącej z wiary, która najpierw zamieszkała w sercu babci Tymoteusza, później jego mamy i w nim samym. Słuchajcie, to pragnienie drugiego człowieka. Paweł, który żyje w osamotnieniu, który jest uwięziony, pragnie spotkać drugiego człowieka. Czy to nie jest doświadczenie ostatnich miesięcy? Czy to nie jest doświadczenie tego roku, gdzie wielu z nas pragnie spotkać człowieka? Ile razy w tych ostatnich miesiącach przeżywaliśmy choćby takie dramatyczne obrazy, gdy rodzina żegnała się z umierającą osobą w szpitalu przez wideo połączenie. Ile razy doświadczaliśmy tego, że na pogrzebach osób, które zmarły z powodu pandemii, byli obecni tylko nieliczni z grona rodziny, czy bardzo mało osób. Mieliśmy także historię, choćby, nie wiem, śmierć księdza Pawlukiewicza, którego słuchały miliony w internecie, a na pogrzebie była garstka osób. Sytuacja, która rozwaliła nasze relacje, sytuacja, która pozbawiła nas drugiego człowieka, sytuacja, która z drugiej strony pomaga nam zrozumieć, co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze i kto jest najważniejszy. Paweł pragnie spotkać Tymoteusza. Tak się zastanawiam, kto jest moim Tymoteuszem. Pomyślcie, kto jest waszym Tymoteuszem. Kto jest w waszym życiu, kim jest ta osoba, która w waszym życiu z różnych okoliczności, z powodu różnych okoliczności dzisiaj nie ma tej osoby przy was, za którą tęsknicie, z którą pragniecie się spotkać. A może Tymoteuszem jest ktoś, kto żyje obok w klatce schodowej, czy po sąsiedzku dzieli was tylko płot, a na przykład nie rozmawialiście już od miesięcy. Paweł, który pragnie spotkać człowieka. Paweł, któremu brakuje człowieka. Ta cała sytuacja, która jest dla nas tak nowa, w której znaleźliśmy się, sprawia, że zostały zabrane nam relacje. Zabrany nam został drugi człowiek. Papież Franciszek w najnowszej encyklice Fratelli Tutti zwraca choćby uwagę na to, że sytuacja, którą przeżywamy od miesięcy, rozbiła nasze wielopokoleniowe rodziny. Choćby i właśnie doprowadzając do tego, że dziadkowie umierają w samotności, gdzie nie mogą liczyć na wsparcie najbliższych. Zobaczcie, w ostatnich miesiącach zabrano nam człowieka, zabrano nam relacje, zabrano nam to, co najcenniejsze w naszym życiu i wpadliśmy w wielką samotność, w której zostaliśmy uwięzieni, tak jak został uwięziony Paweł, który pisze do Tymoteusza. Czas, by się obudzić. Ten Adwent jest czasem, w którym trzeba nam znaleźć swojego Tymoteusza. Ten Adwent jest czasem, w którym musimy się przebudzić i na nowo odbudować relacje, które zostały nam zabrane. To jest Adwent, w którym jesteśmy w stanie, dzięki łasce Bożej, o której Paweł mówi, jesteśmy w stanie pokonać samotność. To jest Adwent, w którym możemy na nowo odnaleźć człowieka. To jest Adwent, w którym możemy na nowo nawiązać relacje, które utraciliśmy. To jest Adwent, w którym na nowo, ponownie możemy zacząć żyć dzięki łasce Chrystusa, który niebawem się narodzi. Wykorzystajmy tę szansę.